Wylądowaliśmy na lotnisku Teneryfa Południowa. Przywitała nas 18 stopniami. Całkiem sympatycznie. Jesteśmy jakieś pół godziny później niż było to planowane. Myśleliśmy, że jeszcze zahaczymy kawałek dnia, ale niestety nie. Mamy fajny wieczór. No oczywiście ta cieplutka bryza jest po prostu niesamowita. Zasuwamy załatwić samochód. No i powiem Wam, że wybraliśmy chyba bardzo popularną wypożyczalnię samochodów. Zobaczcie, co tu się dzieje. Kolejka jest niesamowita, ale to jest nic, bo tam po drugiej stronie tych stanowisk, które obsługują, jest druga taka, że no co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Pozostaje nam niestety poczekać tutaj troszeczkę. Przemiły właściciel czekał na nas, żeby wręczyć nam osobiście klucze. Bardzo sympatyczna obsługa, polecam. To taki apartament, w sumie głównie do noclegów, bo jak wiecie, plany jak zwykle przy większości wyjazdów mamy mocno napięte. Pokażę Wam z zewnątrz. Zobaczcie, tu mamy do dyspozycji taki basen. No nie jest to akurat sezon może na to, żeby z niego jakoś mocno korzystać. Tutaj mamy wejście do naszego apartamentu. Malutki balkonik. W środku, zobaczcie, tu mamy taki salonik z sofą rozkładaną do spania, taki aneks kuchenny, lodówka, pralka, i nawet ekspres do kawy. Wszystkie podstawowe rzeczy potrzebne są na miejscu. Tu na dole, oprócz szaf, mamy również łazienkę, toaletę i taki malutki prysznic. A rzut beretem od apartamentu mamy taką absolutnie niepokaźną knajpkę, ale zdobyła ona nagrody i w dodatku ma bardzo dobre opinie na TripAdvisorze. No więc powiem Wam tak, pojedliśmy, było niesamowicie smacznie. Za nas 4 z owocami morza, z wyborem, z frytkami dodatkowymi, burgerami, cudami jeszcze i tak dalej. Zapłaciliśmy jakieś 100 euro z napiwkiem. Ale naprawdę było warto, było smacznie, było fajnie. No i kochani, zaczynamy pierwszy dzień. Oczywiście musimy uzupełnić najpierw lodówkę czymś na śniadanie. W związku z tym poszukamy jakiś markecik. I tu jest nasz apartament. Zaraz obok mamy firmę kiteboardingiem, windsurfingiem, a w środku cała masa sprzętu. Zobacz, chciałem Wam pokazać najpierw, że stąd, zobaczcie, mamy rzut beretem do parkingu, gdzie zaparkowaliśmy naszą kruszynkę, ale to jest nic, bo jak tylko przejdziemy przez tą drogę, chodźcie razem ze mną, pokażę Wam to zobaczcie, mamy kawał wody i tu już zaczyna się morze. O, tak to wygląda. No dobra, ale nie o tym przecież, bo obiecałem, że najpierw zrobimy jakiś shopping, także zasuwamy na zakupy. Dobra, ale przecież nie przyjechaliśmy, słuchajcie, wychodzić tylko i wyłącznie po sklepach. Jak macie jakiekolwiek pytania dotyczące zaopatrzenia tutaj produktów, cen, to napiszcie w komentarzu, a ja bardzo chętnie odpowiem na to. My szybciutko robimy shopping, może jakieś śniadanie i zasuwamy coś zwiedzać. Zapraszam. No i zorganizowałem się na wyjazd wybornie, ponieważ postanowiłem sobie, że mimo tego, że urlop, to jednak nadal będę biegał. Tylko problem taki, że wrzuciłem spodenki do biegania, do prania przed wyjazdem i ich nie spakowałem. Ale to nic, odwiedziliśmy sklep, kupiliśmy spodenki, będzie biegane. Trochę jak Janusze z zakupami, ja w plecaku, a moja familia w reklamówkach. I nie tylko, spacerujemy powrotem do apartamentu, ale zobaczcie w jakiej scenerii. Przecudownie, fantastycznie, nieprawdaż? Nie wiadomo, gdzie my jesteśmy. Jedziemy na Mirador de Teide, ale chmury są tak nisko, że w sumie to nie wiadomo, czy będzie cokolwiek widać. Ale jesteśmy w tej chwili prawie na 3000 stóp. Tu jak dla mnie zaczyna się już ta ładniejsza chyba część Teneryfy, bo pojawiła się roślinność, a nie taka pustynia i w sumie nic. Drogi takie mniej hardkorowe jak na Maderze. Tam to była jazda, no ale nie mówmy hop, bo dopiero wjeżdżamy do góry. Rybcie, żona znalazła punkt widokowy. Jesteśmy gdzieś, gdzie gwiździ jak tralala, prawie w chmurach.
Pokażę Wam, jak to tutaj wygląda. Zobaczcie, taką lunetkę można sobie zerknąć, zaraz zobaczymy gdzie. I górzyska dookoła. Gdzieś tu mamy wulkan, ale pojęcia nie mam gdzie. No droga niemiłosierna, zobaczcie, stoimy kruszynką na takim winklu tutaj. O, punkt widokowy, żebyśmy mieli jasność, nazywa się Mirador de Valle de Arriba. Myślę, że to chyba dobrze przeczytałem, albo jak nie, to mnie poprawcie w komentarzu. Przed nami kolejny punkt do odwiedzenia. To jest słynne 1000-letnie drzewo na Teneryfie. Zasuwamy do takiego niewielkiego ogrodu botanicznego. Powiem kiedyś shiftować. Jak będzie... W tym sympatycznym miasteczku, zobaczcie, taki sklepik jest lokalny z różnościami. Fantastycznie wygląda. Różne trunki. Można w ogóle degustować tutaj na miejscu, także jak macie ochotę coś spróbować, cały piękny wybór różnych lokalnych drinków, przypraw, olei i takich tam. No i oczywiście słynny likier bananowy również. Taki bananowy. Słuchajcie, mała butelka, także jest szansa, że zabierzemy go ze sobą na pamiątkę i odświeżymy sobie pamięć o Teneryfie w naszej krainie deszczowców. To jest fantastyczne miejsce, to ten regionalny sklepik tutaj naprawdę bardzo fajny. No niestety to są te wady, jeżeli wynajmuje się samochód i jest się kierowcą. Natomiast jeżeli będziecie tutaj i nie musicie prowadzić auta, to zdecydowanie polecam, odwiedźcie to miejsce, wejdźcie do środka, zapytajcie, podegustujcie, wybierzcie i kupcie to, co Wam się podoba. My z malutkim likierkiem bananowym wracamy z powrotem do krainy deszczowców, tam będziemy to degustować, myślę, albo i nie, zobaczymy. Natomiast likier bananowy, no przepyszny, jeżeli ktoś lubi banany, a ja uwielbiam. Jesteśmy w miejscu, gdzie można obejrzeć to drzewko, nie wchodząc do środka do ogrodów, bo niestety to miejsce, gdzie sprzedają bilety, zasłonięte były rolety i nie mogliśmy ich kupić. Widać to drzewko w całej okazałości. 1000 lat prawie. Niesamowite. No dobra, zostawiamy to przecudowne, kameralne, malutkie miasteczko, ponieważ dzieciom już przyschły żołądki do kręgosłupów, dlatego Puerto de la Cruz, tam coś przekąsimy. A przy okazji pewnie coś zobaczymy. Zasuwamy. No dobra, zaparkowaliśmy naszą kruszynkę. Parkować możecie wszędzie, gdzie są białe linie. No i oczywiście nie ma dodatkowych zakazów. Jesteśmy Puerto de la Cruz i startujemy. Mamy jakiś punkt widokowy do zrobienia. Na pewno coś musimy zjeść, musimy nakarmić dzieci i zobaczymy, co dalej. To już zdecydowanie większa miejscowość na Teneryfie. Co za tym idzie, żeby dojechać tutaj, to troszeczkę postaliśmy nawet w korkach. Niesamowite. A tak to się ma tutaj, zobaczcie. Takie view. Niesamowite, nieprawdaż? Popatrzcie na to. No dobra, cały czas w poszukiwaniu, słuchajcie, jedzenia, ale nie wiem, czy kojarzycie takie słynne schody na Teneryfie, zobaczcie, z tytułami książek, fantastyczne i ciągną się prawie do nieba, nie? Ale jedno, co jest pewne, jeżeli nie odpuścimy sobie kolejnych punktów widokowych i natychmiast nie znajdziemy czegoś do jedzenia, to dzieci nam tego absolutnie nie wybaczą. Także jadłodajnia następna. Kochani, no i w rezultacie wylądowaliśmy w El Camino.
To taka knajpka rekomendowana przez TripAdvisor i oczywiście turystów również. Mamy tu do wypróbowania tapas i oczywiście słynną teneryfską kawę z likierem Barakito. No zobaczymy. Popróbujemy, potestujemy i oczywiście podzielę się opinią razem z Wami. No i to jest właśnie ta kawa. Nie wiem, czy się miesza. No to próbujemy. Słuchajcie, smakuje wyśmienicie. Dobrze zamieszana, jest słodka. Na samym dnie znajduje się mleko skondensowane, a cała lista tak naprawdę tego wszystkiego, co jest w tej malutkiej szklaneczce kawy, to tu zaraz obok. Wyświetla się właśnie Wam na ekranie. Zawitało nasze tapas. Zobaczcie, taki półmisek żeśmy tutaj dostali. Różności. Wygląda szalenie apetycznie. A wcześniej jeszcze dostarczyli nam taki chlebek czosnkowy w sumie. I oczywiście specjalna porcja frytek dla naszego najmłodszego. Obiecałem podsumowanie. To też podsumowuję. Słuchajcie, tapas wyśmienite. Naprawdę niezłe. Popróbowaliśmy wszystkiego łącznie ze ślimakami. A kawę to koniecznie musicie spróbować. Jak ją za dobrze wymieszacie, to niestety będzie bardzo słodka. Jak ktoś nie lubi słodkiej, to polecam wymieszać trochę mniej. Ja uwielbiam, w związku z tym to skondensowane mleko, które było na dole, naprawdę sprawiło się świetnie. Smakowało wybornie. Polecam to miejsce, bardzo fajna obsługa i wszystko było ok. Słuchajcie, trochę zeszło nam z tą degustacją, w związku z tym spróbujemy jeszcze tutaj na miejscu w Puerto upolować zachód słońca. Ale w Puerto ogłosili warunki pogodowe trochę niekorzystne ze względu na to, że spodziewają się sztormu. I to już widać po morzu na chwilę obecną. Zobaczcie, jak fale wyglądają. Tuż przed zachodem. Niesamowicie. Morze wzburzone. Fale rozbijają się o klify. Piękny widok. Chętnych upolowania zachodu słońca, jak widzicie, jest trochę więcej. No i te wysokie fale dzisiaj sztormowe robią też wrażenie, myślę, na turystach i tubelcach pewnie również. Okej. Kochani, lepszego zachodu słońca niestety nie upolujemy dzisiaj, bo odgrodzili nas od morza, odgrodzili nas takim pięknym w sumie ośrodkiem z kompleksem basenów. Także, a tam znowu całkiem za mną jest kolejny cypel, który musielibyśmy minąć, żeby być skierowani na zachód. Także to wszystko, co udało mi się dzisiaj uzyskać. I z doświadczenia Wam powiem, że najlepiej nie mieć żadnych zaległości prezentowych, ale dogadałem się z żoną, że żeby zaoszczędzić, to prezent walentynkowy to ja kupię tutaj. Nie wiem, czy to jest faktycznie oszczędność, bo w sumie w tej interpretacji to wygląda na to, że za te pieniądze, co bym wydał tam, tu mogę kupić więcej. Napiszcie w komentarzu, czy to jest oszczędność. Ja nie wiem, już w sumie się pogubiłem. No ale nic, shopping.
Hejka kochani, kolejny dzień na Teneryfie. Dzisiaj przed nami Santa Cruz. Jedziemy polować na karnawał. Jest delikatny problem z tym, ponieważ potrzebne są bilety, ale ponoć miasto rozdaje jakieś bilety, a być może będzie można gdzieś kupić, zobaczymy. Tak czy tak, bez względu na to, naszym celem teraz Santa Cruz. Lecimy. Słuchajcie, takie mini Sydney tutaj mamy. Przyjechaliśmy na taka atrakcja Teneryfy. Parking jest bezpłatny, chociaż jest przesympatyczny pan. Zobaczcie, on jest całkiem spory. Tam, gdzie białe linie, parkujecie bezpłatnie, ale przesympatyczny pan w takiej kamizelce tutaj grasuje. Jest niesamowity. Słuchajcie, 2 euro kasuje za to, żeby przypilnować wam samochodu. Także jazda bez trzymanki. No i można by uwierzyć, że faktycznie parking kosztuje 2 euro, ale jest po prostu bezpłatny. Także jak nie potrzebujecie pana do pilnowania, to jest free. Tu kolejna atrakcja Teneryfy, słone baseny. Wejście płatne. Te baseny to jest Park Maritimo Santa Cruz. Zobaczcie, tutaj są ceny. I to znajduje się, kochani, zaraz obok Sydney. No, oczywiście taka miniaturka tego wszystkiego. A jak macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście w komentarzu pytajcie. Odpowiem najszybciej, jak tylko mogę. A tu w środku znajduje się jakaś niewielka kawiarenka. Można coś przekąsić, napić się kawy, zakładam. W środku odbywają się różne imprezy, koncerty i takie tam. Kochani, palmiarnie. Zobaczymy tym razem. Chodźcie. Mało palm jest na Teneryfie, w związku z tym jesteśmy w palmiarni. Za taką przyjemność zapłaciliśmy 6 eurasów od osoby dorosłej i 3 euro od dzieci, które są poniżej 12 lat. A takowe jedno mamy ze sobą. W związku z tym zasuwamy oglądać palmy w sposób bardziej zorganizowany. Chodźcie ze mną. Moja małżonka oswaja iglaka. No, iglak fajny w dotyku. Jak szczypiorek, co? Pani, korzystając z krótkiej przerwy na loda również, jakkolwiek to brzmi, to powiem wam, że wyśmiewając się wcześniej, że płacimy za oglądanie palm, których na Teneryfie jest brud, no to cofam to absolutnie, bo nie zdawałem sobie sprawy, jak wiele gatunków palm tutaj jest. W związku z tym, jeżeli kogoś to interesuje i chciałby poznać szczegóły i zobaczyć naprawdę różnego rodzaju palmy, nawet takie, które można oglądać w filmach w Madagaskarze, gdziekolwiek, o przedziwnych kształtach, dziwnych liściach, dziwnych owocach i czasami dziwnych kolorach, no to zdecydowanie polecam to miejsce. Zwłaszcza, że nie jest ono jakieś mocno wybitnie drogie. Te liście, zobaczcie, są jak talerze, także śmiało ryż w nie można zawijać.
Zobaczcie, jakie to ma niesamowite owoce. Ciekawe. No odłożymy to z powrotem, bo spadło na ziemię. A to do czynienia mamy z takim drzewiskiem. Takie coś rośnie z takimi granatami. Kochani, palmiarnia zaliczona, jak widzicie, ale teraz to musimy popatrzeć, czy gdzieś zdobędziemy bilety na karnawał. A karnawał ma się odbywać, słuchajcie, tu, w tej lokalizacji. Dobra, słuchajcie, w związku z tym, że to jest w środku, w budynku, to jest pierwsza rzecz. Musielibyśmy czekać jakieś następne 2 godziny na to, żeby odebrać te bezpłatne bilety, a później okazuje się całe to wszystko, co tam w środku ma się dziać, to jest 3 godziny. No i dzieci nie wytrzymały presji, w związku z tym pozwiedzamy Santa Cruz i to taka drobna zmiana planu, ale mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko, lecimy. Zobaczcie, jaki zacny pomysł. Na środku w sumie deptaka stawiona siłownia i to tak ma miejsce co pół kilometra. Już taką jedną wcześniej minęliśmy, niesamowite. No i w programie teraz Plac Hiszpański. Znowu kolejne takie kluczowe miejsce na Teneryfie. Stepsów trochę narobimy, obawiam się dzisiaj. Plac Hiszpański zaliczony. Teraz krótki spacer po uliczkach. Masa restauracji. Fajny nastrój. Fajna sielanka, restauracje dookoła. Ludzie piją kawkę, odpoczywają. No i zasuwamy z powrotem na parking. Może podjedziemy jeszcze w jakieś miejsce. A jak wy byliście na Teneryfie, Santa Cruz, to jakie miejsca żeście odwiedzali tutaj? Dajcie znać w komentarzu. Oczywiście przypominam, że na Instagramie znajdziecie całą masę fotek z tego wyjazdu. Także wbijajcie na Instagrama, ten sam nick, kajdowy. Zapraszam serdecznie. No dobra, rybcie, to jeszcze port Santa Cruz i pora będzie stąd się chyba zawijać. Cały dzień prawie żeśmy tu spędzili. Chciałem wam pokazać, jak tu port wygląda. Tak przefantastycznie, nie? A taka kruszynka tu na końcu stoi. Niesamowita. Patrzcie na to. Ale pojedliśmy, powiem wam. Pojedliśmy w meksykańskiej knajpie, zjedliśmy bardzo fajne burrito. Także najedzeni teraz niekoniecznie. Fajnie się spaceruje oczywiście po czymś takim, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Także zasuwamy dalej. Się wieczornego chilloutu. Jesteśmy w Adeje. Miejscowość taka trochę bardziej turystyczna, zobaczcie. Kochani, jak będziecie na Teneryfie, to koniecznie musicie zobaczyć i odwiedzić to miejsce niesamowite. Nazywa się Ego Art Bar. Nazwa wyświetla się na ekranie, a szczegóły znajdziecie w opisie. Prowadzą ten bar Tomek i Doston. Musicie ich odwiedzić. Zapraszam was serdecznie. Atmosfera no po prostu nieziemska. Bardzo, bardzo stylowe. Zresztą, co będę dużo gadał, pokażę wam, jak to wygląda. To jest Doston, o którym wam wspominałem. Pozdrawiam.
A to Tomek, o którym mówiłem wam wcześniej. A to specjalna atrakcja. Dobra wiadomość, dzień dobry, kolejny dzień. A dobrą wiadomością jest to, że lecimy do Siam Park, troszeczkę potaplać się w wodzie. Let's go. No dobra, co wam muszę powiedzieć, to to, że jak się wybieracie, zwłaszcza tutaj od naszej strony, bo z drugą stronę widzę autostrada, nawet nieźle jedzie, ale zobaczcie, to są godziny, gdzie mamy 2 pasy i niestety trzeba trochę postać. Jedziemy 10 km na godzinę, a dużą część po prostu stoimy. Także jak planujecie jakąś określoną godzinę, to weźcie poprawkę na taką sytuację. Teneryfa, mimo że niewielka wyspa, to jednak mnóstwo samochodów. Kochani, dotarliśmy na miejsce. Tu zaraz przed obiektem jest parking. 7 eurasów kosztuje. No warto być wcześniej, bo powiem wam, jest godzina 10:22. Park otwierają o godzinie 10. Parking jest zapełniony już w 75-80%. Jakbyście chcieli stanąć tutaj niedaleko, polecam przyjechać odrobinę wcześniej. My wystaliśmy się trochę w korkach na autostradzie. Plan był inny, no ale jesteśmy na miejscu. Teraz mamy do odstania jeszcze kolejeczkę tutaj. A, mamy pre-booking. To może się uda, że wejdziemy szybciej. Dobra, pokażę wam, jak to wygląda dalej. Pypcie, słuchajcie, jesteśmy wewnątrz. Zobaczymy, idziemy tutaj dalej i co tam. No dobra, tam nas przepuścili. Słuchajcie, więc wygląda to tak. Najpierw jest kontrola bagażu, tam takie pierdoły, bardzo oględna. Natomiast tutaj będą sprawdzać nam bilety. Są takie bramki i tutaj skanują już bilety dalej. No powiem wam, że ludzi to tu jest masa. Po prostu masa. No nie wiem, czy to dobry pomysł, zobaczymy. Lecimy! Oh my god! Nie tak szybko! No powiem wam, że jazda bez trzymanki. Także pierwszą mamy zaliczoną, to był Python. A teraz spróbujemy kobrę może. Zobaczymy, jak kolejka. Trzymaj się mocno. Brawo! Dobra, słuchajcie, coś relaksującego, może jakaś rzeka teraz. Na spokojnie, troszeczkę z mniejszą prędkością, zobaczymy. Oskar, tu! Ale jazda, Oskar! Patrz na to! I jeszcze będzie drugi! Jo, tego się obawiam. No nie! Ja spadł! Nie! Ja tyłem!
rozważam, czy was nie wypchnąć bez spadochronu. Dobra, kochani, jesteśmy na punkt widokowy Los Gigantes w Puerto de Santiago. Taka knajpka, sklepik na miejscu, całkiem fajny punkcik. Dotarliśmy do tego punktu widokowego. No powiem Wam, że klify te robią tutaj wrażenie. A jeżeli tylko jest możliwość spędzać czas przy takich zachodach słońca, co mogę powiedzieć więcej? No po prostu zdecydowanie polecam. Atmosfera sielska, fantastyczna, pogoda przecudowna, a dzień spędzony bardzo aktywnie. Na filmie nie jestem w stanie odwzorować tych kolorów i tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. Jeżeli tylko znajdziecie chwilę, to wbijajcie na mój profil na Instagramie. Tam znajdziecie na pewno kilka dodatkowych zdjęć z tego wyjazdu i z tego miejsca również i z tego zachodu słońca. Pamiętacie, jak na filmie z Majorki mówiłem o self-cateringu, self-caterince, katarince i tak dalej i później musiałem zmywać naczynia? Jak nie pamiętacie albo nie wiecie nic o tym, to koniecznie obejrzyjcie film z Majorki, bo na Teneryfie też mamy self-catering i mam swoją self-katarinkę, Dobra, już wiem, że naczynia będę zmywał ja. Siema rybcie, kolejny dzień na Teneryfie. Dzisiaj w planie mamy Loro Park do zwiedzenia. Na bank zahaczymy o jakieś punkty widokowe. Zobaczymy, co uda nam się ugryźć. A może wieczorkiem znajdziemy kilka minut na celebrowanie moich urodzin? No nie wiem. W każdym razie gnamy. Let's go! Kochani, parking zaraz przy Loro Park jest na zewnątrz, ale jest też podziemny. Kosztuje on 7 eurasa i wygląda tak. Jesteśmy na drugim poziomie pod ziemią. No jest trochę samochodów i jest trochę gości tutaj. A tu parking na zewnątrz, o którym wspominałem. No zobaczcie, trochę ludzi tu się zbiera. Mamy godzinę 11, kwadrans po. Y sí lo creo, ¿eh? ¿No? Porque ves un montón de pibitos. No i ekstra, kochani, jesteśmy w środku. Jak kupić najlepiej bilety, bo my kupiliśmy razem z Aquaparkiem. Jak kupić najlepiej bilety, to postaram się umieścić podstawowe informacje w opisie, ale jak macie jakiekolwiek pytania, to po prostu walcie w komentarzu. No powiem Wam, że tłumy to tu są, coś się dzieje cały czas w środku. My teraz gnamy, zanim będziemy po kolei oglądać wszystko, to gnamy ze względu na to, że to tylko w określonych godzinach są pokazy orek i coś jeszcze. W związku z tym gnamy najpierw na te pokazy. No dobra, dotarliśmy z takiej trybuny tutaj i tu będzie pokaz orek. Organizator mówi, że powinno się przyjść wcześniej ze względu na to, że mogą być problemy z miejscami. No jak widzicie, jest to bardzo popularna atrakcja tutaj, także jesteśmy odrobinę wcześniej i już mamy fajne miejsca. Miejsca są podzielone, są naklejki na krzesłach i możecie zobaczyć, część krzeseł jest poklejana, to jest splash zone, czyli tam, gdzie możecie oberwać wodą, i część krzeseł bez naklejek, gdzie teoretycznie powinniśmy być bezpieczni i wrócić sucho.
z powrotem. No, jak będzie, zobaczymy. No i kochani, pokaz delfinów teraz przed nami. To w sumie jak my już przejdziemy te wszystkie pokazy, jakie są tu zaplanowane na określone godziny, to nas wieczór tu spotka. A gdzie jeszcze te wszystkie zwierzaki, które tu mamy do obejrzenia? No nie wiem, czy to się uda. Dobra, pokaz delfinów teraz i zobaczymy, co dalej. Pokazy organizowane są tu o określonych godzinach, w związku z tym to nie tak, że non-stop jeden za drugim leci. Dlatego trzeba się dobrze wstrzelić, ale zobaczcie, znowu kolejna atrakcja, która cieszy się niesamowitą popularnością. Patrzcie, ile ludzi tu siedzi i czeka. To jest po prostu niesamowite. No i jak kochani, podobał Wam się pokaz delfinów, a tymczasem lecimy dalej zwiedzać Loro Park. Latają nietoperze. Zobaczcie, Batmany. No i zjemy po gofrze. Nie mogliśmy sobie odmówić tej przyjemności. Zobaczcie, jak to wygląda. Wow. Mniam, mniam. Zobaczcie. Tym razem zamknęli nas w wolierze razem z papugami. Niesamowity pomysł, nieprawdaż? Można poobcować z ptakami na żywo. O, z takimi również. Ciekawe, nie? Ale słuchajcie, ptaki zdecydowanie fajnie powychodziły na zdjęciach, także bijajcie na kanał na Instagrama. Tam znajdziecie naprawdę ciekawe zdjęcia z tego miejsca. Zapraszam Was serdecznie. A tymczasem gnamy dalej. No powiem Wam, że to kolejne pojechane miejsce na Teneryfie, które
Przygotowany jest pod turystów jak, no nie wiem, nie spotkałem się z czymś takim do tej pory. Mistrzostwo świata. Waterpark zrobił na mnie wrażenie, przygotowany pod turystów perfekt. I ten park, Loro Park ze zwierzakami, no po prostu bajka. Zdecydowanie polecam. Napiszcie w komentarzu, kto ma papugę. Koniecznie. Co moment jakaś knajpka, bar, kafejka, restauracja. W związku z tym dzieci mają szansę być głodne co jakieś 5-7 minut. Rewelacja, nie? Mamo, wyszliśmy zdjęcia? Wyginam śmiało ciało, nie? Świetne są. To jest gecko albo lizard. No ten jest mega, takiego nie widziałam. Mira cómo ganaba este palo. Te pingwiny naprawdę siedzą w śniegu, a tutaj z sufitu leci lód. Niesamowite. Fajnie to mają zorganizowane. No powiem Wam tak, Loro Park, będąc na Teneryfie, powinno się odwiedzić. Cała masa atrakcji, zwłaszcza z dziećmi. Jeżeli planujecie, to poświęćcie na to odrobinę więcej czasu. Oczywiście poukładane są tematycznie, także nie wszędzie trzeba zajrzeć. Czasem my kończymy tę przygodę w Loro Parku i zasuwamy może jeszcze jakieś punkty widokowe. No nie zostało już zbyt wiele czasu, ale zobaczymy. Coś ugryziemy na pewno. Jak Google znajdzie trasę, to nie ma we wsi. W prawo, kochanie. Za 200 metrów. Lekko w prawo. Spoko. Na Maderze były jeszcze autobusy. No czemu on nas prowadzi przez jakieś osiedle? Kochani, po drodze w stronę Teide w sumie, nie jedziemy na punkt widokowy, ale po drodze trafiliśmy jeszcze jeden punkt widokowy. Jesteśmy w parku Natural Corona Forestal. Zobaczcie. I wjechaliśmy ponad chmury. Widok jest bajkowy. I tam na dole już w sumie słońce zaszło, a my jesteśmy nad chmurkami. I wygląda to tak, nieziemsko, nie? Zobaczcie, chmury tu, a my powyżej. Bajka. Kochani, po drodze kolejny punkt widokowy. Minas de San Jose. Absolutnie inny krajobraz. W końcu widać wyspę wulkaniczną, nieprawdaż? No i oczywiście z tej strony mamy Teide. No kochani, dotarliśmy do kolejnego punktu widokowego. Jesteśmy cały czas w Parku Narodowym Teide. No i ten obiecuje bardzo dobry widok na wulkan. Zobaczymy. A jesteśmy w sumie niedaleko przed zachodem słońca. Zobaczymy, jak będzie widać stąd.
No i cóż, słoneczko zaszło. Czeka nas jeszcze kawałek drogi do domu, znaczy do apartamentu. No i zakładam, że jeszcze musimy coś przekąsić. Taki plan jest na dzisiejszy wieczór. Czyż nie wspaniałe? Widzicie te kolory? Mam nadzieję, że widzicie chociaż częściowo to, co ja. No musieliśmy się zatrzymać, bo to po prostu coś niesamowitego. Zresztą nie tylko my, zobaczcie. Już w sumie słońce zaszło, ale to, co się odbija na niebie, to jest po prostu mistrzostwo świata. Bajk. Piękne. Dotarliśmy do miejscowości, gdzie zatrzymali się nasi znajomi i dzięki ich uprzejmości możemy zrzucić bagaże u nich na te jakieś 3 godziny, może 3,5 godziny, które nam zostały. Dzięki temu może wylądujemy na plaży albo pójdziemy na jakiś spacer. No zobaczymy. Oddaliśmy, jest specjalnie oznaczona linia, którą dojeżdża się do lotniska, zostawia się samochód, kluczyki. No i depozyt był brany tylko i wyłącznie na paliwo, gdybym zapomniał zatankować, ale ze względu na to, że paliwa jest więcej w zbiorniku niż kiedy braliśmy samochód, to depozyt jest zwracany na tą samą kartę od ręki. Pani wzięła kluczyki i to wszystko, i to cała biurokracja. Naprawdę proste procedury, naprawdę fajna, dobra cena w sumie jak za tyle dni wynajęcia samochodu, także jesteśmy z tej firmy zadowoleni. Oczywiście jak jakiekolwiek pytania macie, to walcie w komentarzach, odpowiem na nie, dam wskazówki i opowiem o swoich doświadczeniach. Tymczasem lecimy na terminal, żeby szykować się do lotu. Wylądowaliśmy szczęśliwie. Teneryfa pożegnała nas ponad 24 stopniami. Edynburg przywitał nas 6. Proszę, nie zapomnijcie zostawić suba, lajka, ślad po sobie w komentarzu. Oczywiście przed nami kolejne pomysły. Tymczasem ściskam Was mocno i pozdrawiam serdecznie, Kajdowy.